Dzień dobry, tak to prawda, naprawdę to jest prawda, to co w tej chwili sobie myślicie, jest piątek, a to znaczy, że tydzień już się prawie skończył. No to trzeba by chyba... Moi kochani, moi drodzy, moi najlubieńsi, witam was bardzo serdecznie w piątek, w ostatni dzień tego tygodnia, w ostatnim odcinku serii 6 rano. W tym tygodniu oczywiście. Wiem, kilka zawałów serca i tak dalej, ale proszę się nie martwić, spotkamy się znowu w poniedziałek. Kochani, zanim się spotkamy w poniedziałek, to oczywiście parę rzeczy z dzisiaj. Mamy dzisiaj piąteczek, a to oczywiście jest dzień pandziowy. Jak widzicie, pandzia wylądowała tam, gdzie kiedyś była w serii jeszcze 5 minutek, czyli na lampie. Ona tak lubi. Kochani, jeśli pandzia, to oczywiście filmik pandziowy. Myślę, że już bardzo wielu z was zaraziłem tymi pandami i widzicie, jakie to są niezwykłe stworzenia. Ja to w ogóle czekam, aż kiedyś w końcu trafię do tych Chin, to pewnie będzie za jakieś tam, kurde, nie wiem ile miesięcy, ale kiedyś tam pewnie trafię, może mi się uda jakieś pandzie tam, ty czujecie, jakbym zrobił odcinek z takimi naprawdę pandziami, nie z pluszakiem, tylko z pandzią, to byłoby coś. Słuchajcie, dzisiaj jeden z moich ulubionych filmików pandziowych, tak jak każdy, ale ten po prostu mi pokazuje dokładnie pewną Bożą prawdę. Zobaczcie, jakie te pandy, no jak one to robią, jak one to mają. Kochani, czemu to jest taka Boża prawda? Dlatego, że to pokazuje dokładnie, że jeżeli wejdziesz na szczyt, to potem Pan sprawia, że jest tylko fan. Jeżeli się wdrapiesz na szczyt, to Pan Bóg Ci pozwoli potem na ślizgawce, w sensie takie zjeżdżalni zjeżdżać i będziesz miał ubaw po prostu taki jak te pandy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że dzisiaj będzie cytat oczywiście z tym związany, czyli absolutnie z tym niezwiązany, ale niech będzie, że będzie z tym związany. Cytat oczywiście jest z Pisma Świętego, jak zawsze w piątek, czyli najlepsze możliwe zdania ever istniejące. Posłuchajcie proszę, jakie dzisiaj będziemy sobie nosić przez cały dzień zdanie. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Kochani, to jest zdanie z Ewangelii Świętego Jana, z takiego fragmentu, z takiej tak zwanej mowy eucharystycznej Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że kiedyś Żydzi jedli chleb, w sensie mannę z nieba, która była w ogóle wyjątkowa, no była cudem, który Pan Bóg sprawiał, że przez 40 lat się mogli żywić na pustyni, tam gdzie szli do ziemi obiecanej, ale mówi, ten chleb z nieba, mówi, tamte cuda, to jest w ogóle pikuś, to jest w ogóle nic przy tym, jaki chleb wam teraz da. I oni oczywiście mówią, kurczę, jak może być jakiś taki nowy chleb, który nas tak nasyci naprawdę, to mówią, daj nam tego chleba. I Pan Jezus mówi, dobra, to jestem ja. Kochani, co to znaczy? To znaczy, i to jest największa oczywistość spośród oczywistości oczywistych tego świata, że On jest jedynym, co nas może napełnić i wypełnić. Jeżeli się do Niego nie wespniesz na górę tamtej trampoliny, to znaczy, jeśli się zdecydujesz na niżej, to co się stanie? To nie będziesz miał tej frajdy z jazdy w dół. Kochani, zobaczcie, jak genialny był ten film, który wam pokazałem. Oczywiście w cudzysłowie, ale był. Że tylko wtedy można zaznać genialności frajdy jechania tą ślizgawką w dół, jeśli człowiek się wdrapał najwyżej, jak się dało. Pandzia nigdy by sobie nie zjechała z tej ślizgawki, jakby była na poziomie 0, nie? Bo się nie da wtedy zjechać. Żeby zjechać, trzeba wejść. Pan Jezus mówi, jak mnie poszukasz, jak poszukasz najwyższego punktu w twoim życiu, czy nie będziesz się zatrzymywał tylko i wyłącznie na maliznach, na rzeczach tylko takich na malutkich pagórkach. Z malutkiego pagórka też se zjedziesz, ale to żadna frajda. Dopiero jak wejdziesz na sam szczyt, tam gdzie ja jestem, to zobaczysz, w jaką cię ślizgawkę wpuszczę. Zobaczysz, jak będziesz po prostu... I mało tego, to się będzie powtarzało i powtarzało, czyli jakby Pan Bóg jest kimś takim, że go zdobywasz i zdobywasz, jest coraz więcej radości i masz jeszcze więcej chęci i jeszcze bardziej. I oczywiście ten głupi obraz ślizgawki to jest marny obraz, bo ślizgawka ci się może znudzić, a Pan Bóg jest kimś tak fascynującym, że się nigdy nie znudzi. Kochani, On jest jedynym pokarmem, który nakarmi twoją duszę, jedynym. Jeżeli żyjesz w jakimś głodzie, jeżeli ciągle ci czegoś brakuje, to z uporem maniaka będę powtarzał ci do końca życia, jest tylko jeden chleb, którym się
Mojżesz, którym się możesz najeść. Jest tylko jeden chleb, który może cię nasycić. Jeden, jedyny. I ten chleb to jest Bóg sam. On jeden. Ktokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek o tym mówi. To jest najważniejsza prawda mojego życia chyba, że On jest jedynym nasyceniem, jedynym pragnieniem, które może wypełnić pragnienia. I jak mówi słynny jezuita Grzegorz Kramer, dam się za to zabić, bo to jest najważniejsze zdanie, że On jest wypełnieniem wszystkich naszych tęsknot. Czy to znaczy świat nieważny? Nie, nie znaczy. Dopiero przy nim świat nabiera wartości. Dopiero przy nim świat staje się piękny. Więc dzisiaj, idąc z tym cytatem, z pandziami, wspinajcie się proszę na wyżyny, czyli do Niego. Wspinajcie się najwyżej jak się da, czyli do Niego, do tego, żeby z Nim być, bo On jest jedynym, którego pragniecie. I gdyby tak było, jeśli byśmy tak zakończyli ten tydzień, to będzie mega najlepszy tydzień naszego życia. Nie wiem, czy zauważyliście, że w te ostatnie 3 odcinki, które oczywiście były nagrywane wszystkie naraz, mamy bardzo ładne światło. W sensie mnie się bardzo podoba światło, bardzo mi się moja gęba podoba w tym świetle. W ogóle ciekawe, co światło robi z ludźmi. Nie jakieś tam umalowane, tylko światło. Światło wydobywa. Jest niesamowite w ogóle, to światło wydobywa piękno z człowieka. Tak sobie powiedział, jakby to piękno się wydobyło. Ale to prawda. Kochani, wystawiajcie się na światło, to się piękno z was wydobędzie. Tak jak ze mnie. To tyle na dzisiaj. Kochani, życzę wam najlepszego weekendu. Niech to będzie najpiękniejszy czas z Bogiem, z ludźmi, z miłością, z dobrem w ogóle. Niech wam się wysypie wszelka łaska, jaka tylko się może wysypać. Do zobaczenia w poniedziałeczek rano, w kolejnym odcinku 6 rano. Jeśli świat dalej będzie istniał, to się zobaczymy. Do zobaczenia. Pa! Ładnie usiło.